Dalie to są właśnie takie kwiaty, które trzeba co roku wykopywać jesienią, przechowywać gdzieś, najlepiej na strychu, w garażu, w jakiejś suchej piwnicy i na wiosnę znowu wkopywać. Więc jeżeli nie lubicie bawić się w takie korowody i ryzykować tego, że te kwiatki zmarnieją, bo one bardzo często nie przeżywają zimy, to dajcie sobie spokój z daliami. Jeżeli nie macie nic przeciwko, to zapraszam. Moje dalie w tamtym roku zimowały tak. O, przepiłka. Zimowały tak w sposób, który podpowiedziała mi moja mama. Owinięte, słuchajcie, w stare wykroje krawieckie. Super papier takiej starej daty. I tu, proszę, są już, puszczają takie małe pętki, więc trzeba jak najszybciej je włożyć do ziemi. To jest taki zabieg, który ma na celu to, żeby w momencie, kiedy jest wystarczająco ciepło, żeby wsadzić te dalie do ogrodu, czyli gdzieś w maju, to nie wsadzać takiej gołej karpy, tylko coś, co będzie już miało tutaj zielone pędy i będzie trochę większą roślinką. To tyle. Czy jest to konieczne? Nie, zupełnie nie jest to konieczne. Możecie równie dobrze w maju wsadzić po prostu, wkopać do gruntu w ogrodzie takie karpy i one też wyrosną. Będą tydzień, 2, może 3 później niż takie podpędzone w warunkach domowych. Ale pędzenie w warunkach domowych jest dobre dla ludzi, którzy mają na to naprawdę dużo miejsca i naprawdę dużo czasu. Jeżeli nie masz czasu i nie masz miejsca, to zdecydowanie odradzam. W tamtym roku też pędziłam dalię i zrobił się w pewnym momencie totalny zamęt, bo każdą z nich wsadziłam do osobnej doniczki. One miały takie karteczki oczywiście, ale z czasem właśnie, kiedy przyszedł moment, że się je codziennie wynosiło na zewnątrz, chowało na noc do środka, wynosiło na zewnątrz, chowało na noc do środka, te karteczki się pourywały. Nastąpił totalny zamęt i w moich poukładanych wzrostem, że tak powiem, tym do jakiego wzrostu może dorosnąć roślina w daliach, zapanował totalny chaos, totalny zamęt i w rezultacie ja te dalie wysadzałam po prostu na oko, gdzie popadnie, w jednym rzędzie, tam gdzie miały być same wysokie, rosły i niskie, i bardzo wysokie i cóż, mój plan uszeregowania ich po prostu nie wypalił. Nadal wyglądały pięknie, ale to nie było to, co planowałam. I cóż, może fajnie, bo ja w sumie lubię taki ogród pełen chaosu. Ale w tym roku postanowiłam już nie bawić się w te dziesiątki doniczek. Moje dalie cudownie przezimowały na strychu i będę je wysadzać w takiej skrzynce, żeby sobie po prostu oszczędzić roboty. Dokładam gazetką, żeby po prostu to podkroję, żeby to nie przyleciało na dół. Trochę ziemi. I na to układam kartę, ale wyglądają jak jakieś kosmiki. Układam je po prostu koło siebie, potem rozdzielę, jak już będę wsadzała na stałe miejsce. Staram się je wsadzać tak, żeby mimo wszystko się nie dotykały, bo jeżeli są jakieś chore, to mogą zarazić. Znowu ziemia. To oczywiście trzeba będzie jeszcze podlać i one teraz w tej skrzyneczce pójdą do jakiegoś w miarę ciepłego miejsca, albo do kuchni, albo do salonu, gdzieś, gdzie będę je po prostu podlewała aż do maja. I kiedy już nie będzie ryzyka przymrozków, czyli po tych słynnych zimnych ogrodnikach w drugiej połowie maja, one pójdą do gruntu w ogrodzie. To są moje dalie, które dobrze przezimowały na strychu. Oprócz tego będę jeszcze wsadzała inne, nowe, więc tych skrzynek będzie kilka. Zobaczcie, w tej skrzynce
zmieściło się raz, dwa, trzy, cztery, pięć chyba. Więc jeżeli ma się ich więcej, no to tych skrzynek jest odpowiednio więcej i jest zawalona cała podłoga. Więc jest to bardzo prosta sprawa, tylko zabawa dla takich, którzy mają wystarczająco dużą przestrzeń na takie zabawy.